plenty of forest, it means their future will be bright. Jeżeli jest dużo lasów, to znaczy, że będą te narody czy społeczeństwa miały świetlaną przyszłość. The more they cut their forest, that means they'll be poor in the future. Im bardziej wycinają lasy, tym bardziej wiadomo, że będą one biedne w przyszłości. For example, on a personal level, Na poziomie jednostkowym, na przykład NASA, the space program in America, ten program NASA, amerykański, kosmiczny, tried to find the most efficient air filtration system. próbował znaleźć najbardziej skuteczny system filtrowania powietrza. And they made a wonderful discovery. I dokonali ci panowie cudownego odkrycia. Green plants. Zielone rośliny. Nothing, right? I wonder how much money they spent. Ciekawe, ile pieniędzy wydali na te badania. Nothing can beat the efficiency of green plants for filtering the air. Nic nie może być lepszego od skuteczności zielonych roślin, jeśli chodzi o filtrowanie powietrza. And the common hardy green plants are the most efficient. I te najczęściej spotykane pospolite, takie mocno osadzone już w środowisku rośliny są najbardziej skuteczne tutaj. And they also discovered more that indoor air pollution increases, the more efficient the plants become. I odkrywają również, że im bardziej to zatrucie się zwiększa, tym bardziej skuteczne są te rośliny w oczyszczaniu. So if we look at it on a larger scale, jeżeli popatrzymy na to w szerszej skali, trees and forests are the only really efficient protection against pollution. drzewa i lasy są właściwie jedynym skutecznym zabezpieczeniem się przed zatruciem. When pollution builds up in the air, Gdy zatrucie narasta w powietrzu, then the rain comes and it cleans out the pollution. to wtedy spada deszcz i oczyszcza. And it goes into the soil and filters. I wtedy to przechodzi do gleby i jest filtrowane. The water comes up clean again and it comes down again, cleans it again. Woda czysta paruje i znowu spada, czysta. Then at the same time, the trees are constantly giving out oxygen and taking in carbon dioxide and other gases. Jednocześnie drzewa chłoną dwutlenek węgla i inne gazy i wydają tlen. But they also hold the soil in place, Ale one również, drzewa, poprzez system korzeniowy utrzymują glebę na miejscu. which filters the water and pollution. A gleba filtruje wodę i to, co zatruwa. When you start to take the trees away, Gdy wyścinamy drzewa, then first of all you have less oxygen and you're removing less carbon dioxide and other toxic gases. to wówczas po pierwsze mamy mniej tlenu i więcej wtedy jest dwutlenku węgla i innych gazów. Then you start to lose soil, Potem tracimy glebę, próchnicę na wierzchu. and the soil starts to become more acidic I potem ta gleba staje się bardziej zakwaszona because of the pollution that's removing from the air. z powodu zatrucia, które opada w powietrzu na glebę. And the soil that starts to wash away more, I gleba jest zmywana o wiele łatwiej. and it washes into the water, and the water becomes more acidic. Zmywa się do wody i ta woda, czyli rzeki i jeziora, są coraz bardziej zakwaszone. Then the air starts to have more pollution, I potem w powietrzu jest więcej zatruć. and the rain comes down again. Spada deszcz znowu, But this time the rain's becoming more acidic itself, ale tym razem sam deszcz jest bardziej już zakwaszony. and the trees start to work harder trying to remove that pollution. I drzewa muszą starać się o wiele bardziej, żeby usunąć to zatrucie. Because the more pollution increases, the more they try to clean it up. Jeżeli bardziej zwiększa się zatrucie, tym bardziej drzewa starają się to usunąć. But it gets to the point where they're no longer able. Ale dochodzi do punktu, gdy już nie są w stanie tego dokonać. Then the trees start to die. I wtedy drzewa zaczynają umierać. So inside our body we have like our lungs and sacs in our lungs. Tak więc wewnątrz naszego ciała mamy płuca i pęcherzyki płucne. And we have villi inside of our intestines.
With what? Intestinal villi. Aha, i mamy to, co wyścieła nasze jelita, czy są wyścielone, jak to się nazywa? Błonę śluzową, tak? Nabłonek śluzowy w jelitach. That really, they together control our ability to nourish ourselves and get rid of pollution excess. I te dwie rzeczy pomagają nam w usunięciu trucizn z organizmu. And when we take away the forest, it's just the same as taking away our lungs and intestinal villi. I tam również chodziło o przyswajanie też energii poprzez to powietrza, tlenu i jedzenia przez błony. Wczesny moment. I im bardziej usuwamy z drzewa, to tak jakbyśmy usuwali płuca czy nabłonek śluzowy i jelit. So then, really, the environment starts to starve. I wtedy środowisko naturalne właściwie zaczyna głodować. So you can see this pattern developing, again, in many places throughout the world. Widzimy, jak ten syndrom, taki wzorzec zaczyna się rozwijać w wielu częściach świata. And the question that always occurs to me is, how can this happen? I zawsze wtedy zastanawiam się, jak to możliwe, że to się dzieje, jak to się dzieje. And it probably occurs to you as well. I przypuszczalnie Wam również pojawia się takie pytanie. But why does that policy make sense to some people and not to others? Ale dlaczego takie postępowanie jest sensowne, wydaje się sensowne dla niektórych ludzi, a nie dla innych? For some people it just seems common sense, good business to cut forests. Dla niektórych ludzi sensownym i dobrym biznesem jest wycinanie lasu. You can make profit from that. Można z tego robić zysk. You can raise cattle. Można tam potem hodować bydło na przykład. Again, it's just a matter of short-term or long-term thinking. I podobnie, jest to kwestia krótkoterminowego działania czy długoterminowego. So again, no matter how we look at it, we come back to the same answer. Tak więc bez względu na to, jakbyśmy na to nie popatrzyli, zawsze docieramy do tej samej odpowiedzi. We can't do everything at once. It's impossible. Nie możemy zrobić wszystkiego jednocześnie, to nie jest możliwe. At which point we can get frustrated and give up and do nothing. Możemy sfrustrować się, poddać się, nie robić nic. Or we can start working on the most simple thing that everyone can do. Albo też zaczynamy pracować nad najprostszą rzeczą, którą może zrobić każdy. And at first, the most simple thing doesn't seem to have any effect. Na początku ta najprostsza rzecz wydaje się nie skutkować. But by the time it becomes visible, it's enormous, it's huge. Ale gdy już staje się widoczna, to jest to rzecz potężna. Like the other day I was reading an article on finances, Niedawno czytałem artykuł o sprawach finansowych on compound interest. na temat złożonego zysku. And they use this example. I używali oni następującego przykładu. If you wanted to rent a car, Jeżeli chcesz wynająć samochód and a friend was going to rent you their car, i przyjaciel miałby dla ciebie wynająć samochód, and they said the rent is 1 penny on the first day, 2 pennies on the second day, 4 pennies on the third day, etc. i ten przyjaciel powiedziałby, że na początku płacisz 1 grosz, na drugiego dnia 2 grosze, trzeciego dnia 3 grosze, czwartego 4 i tak dalej. Would you take that deal or not? Czy zrobiłbyś ten interes, czy nie? Seems very, very simple and very little money. To Right? wydaje się bardzo proste i że bardzo mało pieniędzy tu wchodzi w grę. And I can't recall the exact number of days in which it moves into the millions of dollars Nie mogę for one przypomnieć day's rent. sobie dokładnie ilości dni, w których ta liczba już przekracza miliony dolarów za jeden dzień wynajmu. And I read that the person, I don't know if the story is true or not, but Nie he wiem, czy to jest- invented chess in India. Nie wiem, czy to jest ta prawdziwa historia, ale czytałem o pewnym człowieku, który w Indiach grał w szachy. Right? That asked for payment for inventing the game of chess. Well, I don't. This is what I read. And I certainly don't know if it's true. Nie wiem, czy to prawda, czytałem, ale on prosił o pieniądze za to, że wynalazł grę w szachy. So he invented for some king or king whatever. Dla jakiegoś króla odkrył tę grę. And
he asked for payment 1 grain of wheat on the first square, and 2 on the second, and 4 on the third, and 8 on the fourth, etc. Poprosił formę zapłaty następującą. 1 ziarenko ryży na pierwszym polu, wheat or rice. Jedno ziarenko pszenicy na pierwszym polu, 2 ziarenka na drugim, 3 na trzecim i tak dalej. 4 na trzecim, przepraszam. A 4,8,16 w postępie geometrycznym, tak? And when the king finally realized he would be bankrupt if he paid that much wheat, I król zdał sobie sprawę, że zbankrutował, gdyby zapłacił taką ilością zboża, because it couldn't be that much wheat couldn't be produced in I don't remember how many years. ponieważ takiej ilości zboża nie mógł wyprodukować, już nie pamiętam w ciągu ilu lat. So the guy actually lost his head as payment. Także w rezultacie facetowi obciął głowę temu, który wynalazł szachy w formie zapłaty. He asked for too much. Bo prosił za dużo. O za dużo. But the point is, a logarithmic progression has an incredible power. Ale chodzi o to, że wiele takich postępów arytmetycznych czy geometrycznych zawiera w sobie dużą moc. Many people are worried about AIDS right now. Wielu ludzi martwi się teraz o AIDS. Because AIDS increases logarithmically in the same type of progression. AIDS zwiększa się w postępie logarytmicznym. But people should take note of this. This is wonderful. This is what? Wonderful. Ale ludzie powinni to zauważyć, to jest cudowne. Because if we use the same principle in a different way, we can see the power of it. Bo jeżeli możemy używać tą samą zasadę w różnych obszarach, to widzimy potęgę tej zasady. So by changing what we eat back to our traditional food, Gdy zmieniamy to, w jaki sposób się odżywiamy i wracamy do odżywiania tradycyjnego, it has a logarithmic effect ma to logarytmiczny wpływ on all areas of society and life. na wszystkie obszary społeczeństwa i życia. Because food touches everything. Albowiem jedzenie dotyka wszystkiego. At the same time, the numbers of people change logarithmically. The what of people? The numbers of people, Jednocześnie liczba ludzi rośnie w postępie logarytmicznym. because it's done personally. The number of people that are into microbiology? Yeah. Liczba ludzi zajmujących się makrobiotyką, ponieważ dzieje się to na zasadzie kontaktów osobistych. On the surface, it seems very slow. Na powierzchni wydaje się, że ten proces jest czymś bardzo powolnym, Because in effect, it's going person to person. ponieważ są to kontakty osobiste. But then one person becomes a family. Ale potem taki człowiek zakłada rodzinę Then family becomes children. i rodzina ma dzieci. Then each one of those children, how many children do they have? I każde z dzieci ma potem, jak dorośnie, swoje dzieci. Then how many people do they come into contact with? I popatrzmy, z iloma osobami potem ci ludzie wchodzą w kontakt. So what seems slow at first is actually the fastest way. Tak więc to, co wydaje się być powolne na początku, w rezultacie jest najszybszą drogą, To create change. by stworzyć zmianę. Though in the beginning it's not very effective. Chociaż na początku nie jest to bardzo skuteczne. And this is why I find macrobiotics, the macrobiotic way of life, so exciting. I dlatego dla mnie życie makrobiotyczne jest czymś tak ekscytującym. Because at first when you change what you're eating, it doesn't seem like it has much effect. Na początku, gdy zmieniasz to, co jesz, wydaje się, że nie wywiera to wielkiego skutku. But as time goes on, then you start to see how profound that effect is. Ale z biegiem czasu zaczynasz postrzegać, jak dogłębny jest ten skutek. Again, whether it's individually or socially, it becomes logarithmic. I czy na poziomie jednostkowym czy społecznym, to dzieje się w postępie logarytmicznym. So, do you have any questions about this before we move on finally to Czy, five czy transformations? są pytania do tego wszystkiego, bo zaraz przejdziemy do 5 przekształceń. I hope that doesn't mean everybody's confused. Mam nadzieję, że to milczenie nie znaczy, że wszyscy są w pomieszaniu i zamęcie. Powiedział o lodówkę, bo mamy Denny właśnie powiedział, że jeżeli zależnie od tego, co jest w lodówce, będziemy albo zdrowi, szczęśliwi, albo nie. Powiedział, że jeżeli jest to zdrowa, że będziemy szczęśliwi, a jeżeli nie, to nie. A jedzenie związane, jeśli lodówka jest pusta.
You've mentioned that you use the fridge test. If there's good food, you'll be happy. If there's bad food, you won't be happy. Well, what if there's nothing in the fridge? Is there somebody living there? Sorry? Is there someone living there? Ale czy ktoś jeszcze w tym mieszkaniu jest przy życiu? Thank you. Other questions? Powiedział pan profesor takie zdanie. Ludzie są uzeni, gdy świat nabyty z okresu. Co to znaczy? Jaką Professor has said that the world is, the people are the top of the world when the world is about to end. What does it really mean? Say that again, I don't understand. You've mentioned that when the people on the top feel very high, Yeah. and at the same time the world is about to end. Oh no. Some people feel Niektórzy on top of the ludzie- world now, it's so happy, so excited, everything's wonderful. Others feel life is terrible. They feel like, life is going to end, everything. Two extremes. Extremely happy or Ja extremely też źle down. przetłumaczyłem. Chodzi o to, że niektórzy ludzie obecnie w społeczeństwach czują się u szczytu szczęśliwości i zachwyceni wszystkim, a jednocześnie mamy bardzo wielu ludzi bardzo nieszczęśliwych. Jest ogromna polaryzacja nastrojów. So last night we introduced the 5 transformations. Wczoraj wieczorem mówiliśmy o 5 przekształceniach. That's tree energy, upward energy. Żywioł drzewa, reprezentujący energię, która dąży ku górze. Fire, actively expanding energy. Żywioł ognia, reprezentujący energię aktywnie ekspandującą. Soil, settling down and stabilizing. Żywioł gleby, osiadający i stabilizujący. Metal, very gathering, compacting energy. Żywioł metalu, gromadzący, zwarty, zwierający. And water, kind of floating or horizontally dispersing. Żywioł wody, płynący, rozprzestrzeniający się poziomo. Then, sometimes, energy changes abruptly to its opposite. Czasami energia zmienia się w sposób gwałtowny na przeciwstawną. So, sometimes energy moves harmoniously from one phase to the next. Czasami energia przechodzi w sposób harmonijny z jednej fazy w drugą. And sometimes it changes abruptly from one side to the other. Czasami zmienia się gwałtownie. That's really the difference between traditional diseases and modern diseases. Właściwie tu na tym polega różnica między tradycyjnymi chorobami i nowoczesnymi, współczesnymi chorobami. Because the outer progression is a slow, harmonious, Ponieważ gradual change. ta przemiana dziejąca się na kole, po obwodzie, dzieje się w sposób harmonijny i stopniowy. Where modern is quick and sudden. A współczesny rodzaj przemian jest gwałtowny. Now, yesterday we looked at the seasons. Wczoraj mówiliśmy o porach roku And you said i mówiłem, that tree is spring, to drzewo reprezentuje tutaj wiosnę również. fire is summer, Ogień lato, soil is late summer, gleba późne lato, metal is fall, autumn, metal jesień, water is winter. woda zimę.
then this is where we left off last night. I to w tym miejscu skończyliśmy wczoraj wieczorem. Now we can say each element is also related to a pair of organs. Możemy powiedzieć, że każdy żywioł związany jest z parą organów, narządów. Because all organs function as a pair. Ponieważ wszystkie organy działają w parze ze sobą, parami. So, for example, we have the lungs and large intestine. Na przykład jest związek między działaniem płuc a jelita grubego. This is one pair. To jest jedna para. The lungs take care of gas, Płuca zajmują się gazami, taking in gas nourishment and discharging gas. wchłaniamy gazy i wydychamy gazy. Whereas the intestines take care of more solid liquid nourishment. Jelita zajmują się bardziej dostarczaniem energii z bardziej z płynnych i stałych. So it starts as solid, breaks down to liquid, ends up as solid again. Solid again. Tak. Zaczyna się jako coś bardzo stałego, potem rozbijane jest na płynne i potem znowu opuszcza nasz organizm w postaci stałej. So these are a pair of organs, gas nourishment and liquid nourishment. Są to pary organów, zajmują się jedno tym dostarczaniem energii, wydawaniem energii w charakterze gazowym, a drugi organ w charakterze płynnym. So we call the lungs and large intestine metal nature. I przypisujemy płucom i jak to nazywałem? Jelitu grubemu charakter metalu, żywiołu metalu. And ancient people understood the energetic nature of these different organs and systems. Ludzie starożytni rozumieli charakter energii tych organów. And these upper elements are much more high energy. Te górne żywioły to reprezentują energię taką mocniejszą, silniejszą. Wyższy poziom energii. Lower organs are very low in energy. Niższe organa reprezentują energię o niższym poziomie. Because they're low in energy, they have much more of a tendency to gather stagnation. Ponieważ mają niższą energię, mają większą skłonność do gromadzenia stagnacji, zastoju. So in the case of the intestines, they easily go towards constipation. W przypadku wnętrzności kończy się to zatwardzeniem. With the lungs, easily gather mucus, stagnant W mucus. przypadku płuc łatwiej one gromadzą w sobie śluz. And they both easily develop cancer, I te oba organy łatwo zapadają na raka. which is a kind of stagnation. Jest to rodzaj stagnacji, zastoju. But if we look at the fire nature organs, that's the heart and small intestine. Ale jeżeli popatrzymy na organa związane z żywiołem ognia, chodzi mi o serce i jelito cienkie. First of all, these are very high energy organs. Po as pierwsze, compared to są to the lungs and large organa intestine. związane posiadające wysoką energię przeciwstawną do tamtej. So if you compare breathing to your heartbeat, Jeżeli porównamy oddech do bicia serca, right, heartbeat is much more active than breathing. bicie serca jest czym bardziej aktywnym niż oddychanie. Right, breathing is slow, heartbeat is much faster. Oddychanie jest bardziej powolne, bicie serca jest szybsze. And the heart almost never gets cancer. I serce prawie nigdy nie zapada na raka. Possibly the heart muscle around the heart, but even that's extremely rare. Czasem tylko, i to wyjątkowo rzadko, mięsień sercowy. And up until recently, the small intestine never got cancer. I do niedawnych czasów jelito cienkie również nie cierpiało na raka. Although in recent years it has started to happen on rare occasions. Chociaż niedawno, w ostatnich latach zaczęły się pojawiać przypadki, chociaż rzadkie, że jelito cienkie również zapada na raka. Because these two organs are very active together. Ponieważ te dwa organa są bardzo aktywne.
But the heart's problem is either it becomes overactive and bursts, Problem serca polega na tym, że albo ono jest zbyt aktywne i wtedy pęka, or it gets stuck, albo ono utyka. as everything changes to its opposite. To wszystko zmienia się Strong swoją up, strong down. przeciwieństwo. Strong what? Sorry? Strong upward and a strong downward tendency. Tendencję, jeżeli ma silną ku górze, to również silną w dół. Like this type of nature means social, outgoing, and happy. Ten rodzaj charakteru związany jest z otwartością na innych i z pewną dzieleniem się swoją radością, But sometimes it has a tendency to become paralyzed by fear. ale czasami ma tendencję, że ulega paraliżowi na skutek lęku. Right? Everything has its opposite within it. Wszystko zawiera w sobie swoje przeciwieństwo. So also, like, for example, buckwheat is the strongest grain. Również, na przykład kasza gryczana jest najmocniejszym ziarnem ze wszystkich, gryka. That means very young. To znaczy jest najbardziej young. It's also the most aromatic grain. Również jest najbardziej wonnym, aromatycznym ziarnem ze wszystkich. It has the strongest smell, which means very yin quality. Ma najsilniejszy zapach, to znaczy ma najsilniejszą jakość yin. So we always, within yang we have yin, and within yin we have Tak, yang. więc zawsze w obrębie yang mamy yin, w obrębie yin mamy yang. So the tree nature organs are liver and gallbladder. Organy związane z naturą, żywiołem drzewa to pęcherz i wątroba. The gallbladder or gallbladder? Przepraszam, nie Liver and gallbladder. pęcherz, tylko pęcherzyk żółciowy i wątroba. They both deal with fat metabolism. They both do what? Fat metabolism, fat digestion. Zajmują się one metabolizmem tłuszczu. One produces bile, the other stores it. Jedno produkuje żółć, a drugi organ gromadzi tę żółć. The soil nature organs are spleen, pancreas, and stomach. Jeśli chodzi o organy związane z żywiołem gleby, to mamy tutaj śledzionę, trzustkę, spleen, pancreas and Stomach. i żołądek. In Oriental medicine, the spleen and pancreas are seen as one organ. W medycynie orientalnej śledziona i trzustka traktowana jest jako jeden organ. In Western medicine, they're considered as two separate organs. W zachodniej medycynie traktuje się jako dwa odrębne organy. The water nature organs are kidneys and bladder. Jeśli chodzi o organy związane z żywiołem wody, to tutaj mamy nerki i pęcherz moczowy. Now, for example, with health, abrupt change is not good. A przykład jeśli chodzi o zdrowie, gwałtowne zmiany nie są czymś dobrym. So, if you take the example of cancer, this is very common. Na przykład jeżeli weźmiemy raka, to bardzo często się spotyka. Medically, if you have lung cancer or large intestine cancer, still there's a chance to recover. Jeżeli mamy raka płuc albo raka jelita grubego, to jest jeszcze szansa, że możemy z tego wyjść, wyleczyć się. However, if that spreads to the liver, there's almost no chance to recover. Ale jeżeli rak Medical. dotrze do wątroby, to medycznymi środkami nie wyleczymy się, When it goes to its opposite. jeżeli dojdzie do swojego przeciwieństwa. Like that. When any one changes to its opposite. Gdy jakikolwiek żywioł dociera do swojego przeciwieństwa. So the same thing, To samo, stomach or pancreatic cancer, when it goes to the liver, extremely jeśli difficult. chodzi o raka żołądka albo trzustki, jeżeli dociera do wątroby, to już bardzo trudno medycznie wyleczyć. Normally, illness, when it's mild, goes around the outside. When it's serious, it goes to the inner side. Zazwyczaj, gdy choroba jest łagodna, to porusza się po tym okręgu spokojnie, powoli. Jeżeli jest poważna, to dąży do przeciwnego miejsca szybko. So, like mild blood pressure often is just associated with the heart. Na przykład niskie, mild, high blood High pressure. blood pressure. Lekkie podwyższenie ciśnienia krwi związane jest zazwyczaj z sercem. However, serious high blood pressure problems are always, or not always, often related to the kidneys too. Ale poważne z
skoki ciśnienia, podwyższenie ciśnienia krwi związane są najczęściej również z nerkami. So if kidney trouble is causing high blood pressure, it's much more serious. Jeżeli kidney troubles do what? Causing. Aha. Jeżeli kłopoty z nerkami wywołują wysokie ciśnienie krwi, to jest to coś o wiele bardziej poważnego. So that's one use of the 5 transformations. Tutaj pokazujemy jeden przykład używania tych 5 przekształceń. However, there's another use, a very practical use for diagnosis. Jednak jest jeszcze jedno praktyczne spożytkowanie tych 5 przekształceń do diagnozy. And this is a diagnosis I use a lot. Jest to diagnoza, którą często się posługuję. We need to know one other thing to use it though. Jednak, żeby móc się nią posługiwać, musimy wiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. That means the approximate time of the day when each of these energies are in effect. Trzeba znać w przybliżeniu czas, porę dnia, kiedy te energie działają. So tree energy is begins about 5 a.m. Drzewa działa około 5 rano. That can be 4 to 5, but generally about 5 a.m. Między 4 a 5, ale zazwyczaj o 5. Then fire energy is about 12 a.m. No, I'm sorry, 10 a.m. begins. Energia ognia zaczyna się około 10 rano. And soil energy begins about 3 p.m. Energia gleby około 3 po południu. Metal energy about 6. Energia metalu około 6. Then water energy is around 11 to 12. Energia wody około 11 czy 12. So 11 p.m. to midnight. Do 12 w nocy. Yes, you could say 4 to 5. Depends on time of year. To zależy od pory roku. Now, if you have a symptom during this period, it means that organ is troubled. Jeżeli mamy jakieś symptomy podczas tych okresów czasu, to znaczy, że jakiś organ tutaj ma jakąś dolegliwość. Even if the symptom seems unrelated. Nawet jeżeli symptom wydaje się niezwiązany z danym organem, który akurat wtedy ma być aktywny o tej porze. So let's say you go to sleep, but every night you wake up 1 o'clock, 2 o'clock, or 3 o'clock in the morning. Na przykład zasypiasz, ale codziennie budzisz się o 1, czy o 2, czy o 3 nad ranem. It doesn't have to be waking up to urinate. Nie chodzi tutaj mi o wstawanie, żeby zrobić siusiu. Maybe you wake up because you're coughing. Może budzisz się dlatego, że kaszlesz. Maybe you wake up because you're having strange dreams. Może budzisz się, bo masz dziwne sny. Whatever the Cokolwiek reason, jest przyczyną. it relates to kidney bladder trouble. Związane jest to zawsze z kłopotami, z pęcherzem moczowym i nerkami. The reason is this. Powód tego jest następujący. The nighttime is kind of floating energy. Noc jest porą energii takiej płynącej, unoszącej. The kidneys and bladder are also floating energy. Również nerki i pęcherz posiadają tę energię płynącą. Now, if the kidneys and bladder are floating, they're very harmonious in the night. W nocy nerki i pęcherz posiadające energię płynącą są w harmonii. However, if they're too energetic, A jednak jeżeli są za bardzo energiczne, you can't fall asleep. to nie można zasnąć. But you know, when you start to sleep, as the night progresses, your body contracts more. Gdy zaczynamy spać, coraz bardziej zasypiamy, to nasze ciało się kurczy w nocy. So if they become too gathered, too tight, Tak więc gdy te organy są za bardzo w sobie zebrane, zbyt spięte, they're really no longer floating. to już właściwie nie płyną. Then you wake up. Wtedy się budzimy, You wake up suddenly. nagle. So if you have that problem, you either can't fall asleep or you wake up suddenly for whatever reason. Jeżeli mamy ten problem, to budzimy się nagle.
That means kidney and bladder trouble. To nagłe budzenie oznacza, że mamy kłopoty z pęcherzem i nerkami. Now, if it happens between 4 and 5 a.m. and 10 a.m., Jeżeli to się dzieje między 4 czy 5 nad ranem a 10, it's liver gallbladder trouble. to są to kłopoty z wątrobą i pęcherzykiem żółciowym, woreczkiem żółciowym. So some people wake up at 4 or 5 a.m. no matter when they go to sleep. Niektórzy ludzie budzą się o 4 czy 5 bez względu na to, kiedy się kładą. That shows some problem with your liver and gallbladder. I to wskazuje, że mają problemy z wątrobą i woreczkiem żółciowym. Some people can't wake up, period, in the morning. Niektórzy ludzie nie potrafią się obudzić w ogóle rano. That's also trouble in that area. I to również kłopoty w tym obszarze, liver and gallbladder. Znaczy kłopoty z wątrobą i woreczkiem żółciowym. It's also blood sugar trouble, which is a combination of liver, gallbladder, and spleen, pancreas. Są to również kłopoty z niedoborem cukru i wynika to z kombinacji kłopotów związanych z jednej strony z woreczkiem żółciowym i wątrobą, a z drugiej strony z trzustką pancreas and spleen, Yeah, spleen, pancreas, I- and stomach. a z drugiej strony z żywiołem gleby związanym z żołądkiem, trzustką i śledzioną. Plus, other people are always angry in the morning, irritable. Inni ludzie są podatni rano zawsze na irytację, budzą się rozgniewani. So that's again liver, gallbladder trouble. I to również wskazuje na kłopoty z wątrobą i woreczkiem żółciowym. The main cause of all those things is overeating or eating before sleep. Główną przyczyną tego wszystkiego jest przejadanie się lub jadanie przed zaśnięciem. When you overeat or eat before sleep, it goes to the liver for storage. Jeżeli jesz za dużo albo jesz przed zaśnięciem, to przesuwa się to jedzenie, potem magazynowane jest w wątrobie. So again, in the morning, energy is gently rising and expanding. Znów rano energia łagodnie rośnie i rozprzestrzenia się. If your liver and gallbladder are doing the same, everything's fine. Jeżeli twoja wątroba i twój woreczek żółciowy podobnie się zachowują, to wszystko jest w porządku. But if you eat too much, you take too much animal food, then their energy can't expand, can't move up. Ale jeżeli jesz za dużo i jeżeli jesz pokarmy zwierzęce, to wtedy ta energia nie potrafi posuwać się ku górze i nie potrafi się rozprzestrzeniać, rozszerzać. So a symptom arises. I wtedy mamy jakieś symptomy. Or if you take too much sugar, alcohol, or drugs, the opposite extreme, A jeżeli zażywasz za dużo narkotyków, cukru czy alkoholu, sugar, To- alcohol, or to drugs, dzieje się coś przeciwnego. then they become too excited. To wtedy te organy są za bardzo podniecone And again, it's no longer harmonious. i nie są już w harmonii. So a symptom arises. I wtedy pojawia się jakiś symptom. Then if it happens, the symptom is between 10 a.m. and 3 p.m. A jeżeli mamy jakieś symptomy między 10 rano a 3 po południu, It's heart and small intestine. to są to kłopoty z sercem i z jelitem cienkim. And if it happens 3 to 6 p.m., Jeżeli między 3 a 6 po południu, then spleen, pancreas, and stomach. to znaczy, że są to kłopoty z żołądkiem, śledzioną albo trzustką. So again, people with hypoglycemia, this is the main time when symptoms come. Ludzie, którzy są chorzy na hipoglikemię, niedobór cukru we krwi, to wówczas wtedy mają swoje symptomy. Tired or craving sweets, or Zmęczeni anything. są albo łakną słodyczy, the last one was what? They can't think. Albo nie potrafią myśleć, nie potrafią się koncentrować. They did a study in America about office productivity. W Ameryce zrobiono takie badania na temat wydajności pracy w biurze And they found out the most productivity happens before lunch, before noon, i odkryto, że największa wydajność jest przed lunchem, przed południem, and becomes almost zero by the late afternoon. a po południu jest prawie zerowa. So there was a recommendation for how like bosses should plan the days of Była to, getting work done. to rada, jak szefowie biur mają rozplanować pracę, żeby była ona zrobiona. Because most people are practically useless in the afternoon. Bo większość ludzi do niczego się nie nadaje w biurze po południu.
Also, you know, you might have heard, in America, it used to be the power lunch that was in fashion. Również w Ameryce modny był tak zwany lunch pełen mocy, pełen siły. That meant for business, they'd go out and have a big lunch, and that's when they would make their deals and To discuss znaczy, things. że biznesmeni spotykali się na lunchu i wtedy dochodzili do swoich uzgodnień, załatwiali kontrakty. Był to duży lunch. But there's no longer a power lunch, now there's a power breakfast. Ale teraz nie ma lunchu pełnego mocy i energii, tylko jest śniadanie pełne mocy, Because they found naładowane. that if they eat lunch, they can't do anything in the afternoon anyway. Ponieważ oni uważają, że skoro jedzą lunch, a i tak nie mogą nic po południu zrobić, And since they all have hypoglycemia, they can't do anything in the morning. a ponieważ wszyscy są mają niedobór cukru, hipoglikami, czy jak to powiedzieć, to i tak nic nie mogą zrobić. So to accomplish anything, they have to have a power breakfast. Tak więc, żeby wszystko już objąć swoim działaniem, to ma się teraz takie naładowane śniadanie. And it has to be really strong, so it lasts for a long time. Musi być to bardzo duże śniadanie, żeby długo trwało. So, because they know in the afternoon they can forget about everything. Ponieważ wiadomo, że po południu to już to na nic wszystko. So in the same way, I know if I have to contact my lawyer or accountant, I have to call in the morning. A więc jeżeli muszę porozumieć się z moim prawnikiem czy z moim księgowym, to muszę robić to rano. If I try and call in the afternoon, it's almost impossible to get them. Jeżeli próbuję po południu, prawie ich nie mogę złapać. They're always either at lunch or in meetings. Albo są na lunchach, albo na jakichś spotkaniach. Interesting. Ciekawe. Then if it occurs between 6 and 11 or 12, it's lung, large intestine trouble. Jeżeli mamy jakieś symptomy między 6 a 11 czy 12, to są to kłopoty z płucami i z jelitem grubym. So you can tell by the time of the day Tak więc dzięki porom dnia, godzinom można określić, where your major problems are. gdzie są Twoje najważniejsze kłopoty. You can also use this for seasons. Można również używać tego, jeśli chodzi o pory roku. So some people have the same symptom that return in the same season. Niektórzy ludzie mają te same symptomy o tej samej porze roku. So by that you can tell in a larger sense what a bigger weakness is. I wtedy możemy powiedzieć w takim szerszym już kontekście, jaka to jest ta poważna choroba. And use the dates that I gave last night. Posłuszmy się datami, które podałem wczoraj wieczorem. So in case people weren't here, a tree is like Jak ktoś tu nie był, jeśli chodzi o żywioł drzewa, to około 5 lutego zaczyna działać. Początek wiosny. February 5th, May 5th. Jeśli chodzi o żywioł ognia, około 5 maja. Początek lata, przygotowanie. 15. Jeśli chodzi o żywioł następny gleby, między 7 a 15 lipca. Then Jeśli chodzi o żywioł metalu, August to 15th około 15 sierpnia. and around November 7th. I żywioł wody około 7 listopada. So you can't use the calendar dates for this. Aby to odkryć, nie można odkryć tego posługując się datami kalendarza zwykłego. So these are approximate dates within a couple weeks. Są to oczywiście daty przybliżone w zależności od strefy geograficznej. Changes slightly from year to year and place to place. To zmienia się co roku i zmienia się stosownie do miejsca. At the same time, each one of these elements relates to a different emotion. I jednocześnie każdy z tych żywiołów związany jest z inną emocją. So, in the case of liver and gallbladder, W przypadku wątroby i woreczka żółciowego this relates either to anger or patience. związane jest to z gniewem albo cierpliwością. So, if you're calm, gentle, and patient,
that means this energy is working well. Jeżeli jesteśmy pogodni, cierpliwi, calm, patient And gentle. i łagodni, to znaczy, że ta energia dobrze płynie. However, if you like to complain, if you're irritable or short-tempered, Jeżeli lubimy narzekać, disturbance there. jeżeli łatwo wybuchamy gniewem, jesteśmy podatni na irytację, to jest to jakieś zakłócenie. Then, heart and small intestine Jeśli chodzi o serce i jelito cienkie, on the negative side, anxious and changing your mind, negatywna strona to są niepokoje i ciągle zmiany decyzji, nastawienia. Anxious, changing your mind means you decide, then you don't feel comfortable with the decision. Chodzi tutaj mi o to, że my coś podejmujemy, robimy decyzję i potem nie czujemy się z nią dobrze. For example, in a restaurant, you order something, Na przykład w restauracji coś zamawiamy and someone else orders something. i ktoś inny coś zamawia Then you think, oh, maybe I should have gotten that. That looks better. i myślimy, może powinienem był tamto zamówić, to lepiej wygląda. That's an imbalance in your heart energy or irregular heartbeat. To jest zakłócenie w energii serca, przy nieregularnym rytmie serca. You decide, then you don't feel comfortable with it, no matter what circumstances. Decydujesz i nie czujesz się z tym dobrze. Then the other is, you can say, mentally and emotionally stable. I druga strona medalu to jest taka, gdy funkcjonują te narządy właściwie, te energie płyną dobrze i wtedy jesteśmy w równowadze, zarówno mentalnej, jak i emocjonalnej. So you feel kind of tranquil and a quiet sense of joy and very stable. Czujemy się spokojni, taką cichą radością i zrównoważeni. Then on the negative side of soil is critical Negatywna and strona żywiołu gleby to krytycyzm doubting or suspicion. i podejrzenia, wątpliwości. So this is the modern mentality, mistrust, To jest współczesna mentalność. doubting, Wątpienie we wszystko, brak zaufania. Doubting, mistrust and cynical, cynizm, critical. krytycyzm. On the positive side is A pozytywna strona tego you could żywiołu, say, like compassion or self-love. współczucie i miłość. Deep self-confidence is Zau- self-love, as well as compassion for others. Zaufanie do samego siebie, miłość do samego siebie, która rodzi współczucie do innych. And on the negative side of metal Jeśli chodzi o negatywną stronę żywiołu metalu, is more like lonely, chodzi o uczucie samotności, narrow-minded, and stubborn. ograniczenie horyzontów i upór. That's you become too tight. Gdy jesteśmy za bardzo spięci, napięci. The positive side is also mentally and emotionally stable and expressive. Pozytywna strona to równowaga mentalna i emocjonalna i umiejętność ekspresji. And on the negative side of water is fear or insecure. Negatywna strona żywiołu wody to lęk i uczucie niepewności, nie czucia się bezpiecznym. Or you can say uneasy. Lub też takie poczucie, no właśnie, niepewności najlepiej. Uneasy means when you're sitting, you can't find a comfortable position. Na przykład, gdy jak siedzimy, nie możemy znaleźć wygodnej pozycji. Right? Or you're trying to sleep, you can't find a comfortable position. Albo próbujemy iść spać i nie możemy się ułożyć do snu. Or socially, you don't feel comfortable. Albo w układach towarzyskich nie czujemy się wygodnie. Floating means you just fit in. Sorry?
Floating means you just fit in, you go along. Chodzi o energię płynięcia, tej energii żywiołu wody, to znaczy, że po prostu jesteśmy w harmonii z okolicznościami, po prostu płyniemy z nimi. When you're not floating, you can't fit in. Gdy nie płyniesz, to po prostu nie dostosujesz się, nie pasujesz. So you feel insecure, or you don't, you feel out of place, something like that. Czujesz się niepewnie albo że nie pasujesz. Nie. The positive side is courage and vitality. Pozytywna strona to odwaga i witalność, żywotność. Good physical vitality, good sexual vitality, Dobra witalność, żywotność fizyczna i seksualna and strong courage. i silna i duża odwaga. So together, using these seasons and time of day, Razem więc, posługując się porami roku i porami dnia and the positive and negative mental and emotional aspects, i pozytywnymi, negatywnymi aspektami mentalnymi i emocjonalnymi, then you can figure out which areas are strong and which areas are weak. możemy odkryć, dowiedzieć się, które obszary są silne, a które są słabe. Of course, no one has 100% good or 100% bad. Oczywiście nikt nie ma tych obszarów w 100% dobrych czy 100% złych. However, when your health is generally good, you're generally okay in each area. Jednak gdy Twoje zdrowie jest zazwyczaj dobre, to zazwyczaj w tych obszarach wszystko jest w porządku. And as your health gets weaker, then you get weaker in each of these areas. Gdy zdrowie słabnie, to słabniemy we wszystkich tych obszarach. I realize it's getting late, but why don't you just take 5 minutes and talk with your neighbor and see your pattern, compare it to their pattern in these different areas, just to the person next to you. Robi się późno i popatrzmy może teraz na rysunek sąsiada, jak to sąsiad sobie wyrysował. So you can see what areas you have to work on. What areas you have to work To on? work on, to strengthen. If you look at the neighbor's diagram, No, together nie discuss razem, and see what przepraszam, you're... chodzi o to, żeby razem przedyskutować ze swoim sąsiadem, jakie obszary mamy silne, a jakie słabe. Because see if they agree, because sometimes other people see you differently, especially emotionally, than you see yourself. Zobaczymy, czy sąsiad się zgodzi z naszą oceną, bo zazwyczaj widzimy siebie inaczej niż inni nas widzą, szczególnie jeśli chodzi o emocje. So everybody, this is like your self-reflection on your own condition, like seeing if your neighbor agrees. Jest to refleksja nad sobą, nad swoim stanem, ale chodzi o to, żeby sprawdzić, czy sąsiad się z nami zgadza. So just 5 minutes. Just Then 5 we have minutes. some questions if you have. A potem pytania. What about being uneasy all day and night long? Is it time to die? Pan wspomniał tutaj o tych organach i związanych z nimi okresami, symptomami, ale jeżeli czuję się niepewnie, tak, All day and przez cały dzień i całą noc, czy to znaczy, że mam już umrzeć? Then it means uneasy, so kidney bladder trouble, water trouble. Związane z żywiołem wody, kłopot z żywiołem wody, czyli z nerkami i z pęcherzem. Just simply that. Po prostu to. Thank you. Dziękuję. Tak. Chciałem się spytać o naturę, o działanie jęczmienia, który niby jest yin, a jest chyba żywiołem metalu. I would like to ask about barley that's said to have yin nature, but is in the metal area, the metal barley. It has, the grain? yes, the grain. It has yin nature, the gentleman says, but it's also in the metal element. I don't know that usually barley is classified as a tree. Zazwyczaj jęczmień klasyfikowany jest jako podlegający żywiołowi drzewa. And rice is classified as metal. Natomiast ryż klasyfikuje się jako podlegający żywiołowi metalu. Jeszcze czy spożywanie różnych rodzajów ziarna może kolidować ze sobą, na przykład właśnie w elemencie spożywanie drzewa i metalu może wywoływać jakieś
can eating various grains sort of collide? Eating grains from different realms, different elements like metal and tree, does it create disturbances? No, eating a variety of grains produces more benefit, more harmony. Jedzenie kombinacji rozmaitych ziaren wywołuje więcej korzyści niż kłopotu, niż negatywnych skutków. So they actually make your nature more wide, more adaptable. Także one sprawiają, że nasza natura jest bardziej taka skłonna, zdolna do lepszej adaptacji, bardziej otwarta, szeroka, wszechstronna. The only thing that creates a disturbance, thinking of that, is too many combinations together, like 5 grains cereal bread or 7 grains cereal bread. That's too much. To, co może wywołać kłopoty, to jak za dużo jest składników, na przykład chleb z 5 zbóż, czy jakaś mieszanka taka też z 5 czy więcej składników. So when you combine grains together in the same dish, a more simple combination is best. Jeżeli łączymy ziarna w jednym posiłku, to im prostsza jest ta kombinacja, tym lepiej. Są jakieś normy żywieniowe, ale nie chodzi o procentowe, tylko na przykład ziarna, powiedzmy, czy pół kilo, czy 10 dekam. Are there any nutritional norms as far as the amount goes? Should one eat half a kilo of grain a day or 100 grams? Within the guidelines I presented yesterday of using grains as the principal food and vegetables as secondary food, it depends totally on the amount of activity you have in the season. Jeśli chodzi o te zasady, jakie przedstawiłem, spożywania proporcji do siebie zbóż i warzyw, to zależy to wyłącznie od rodzaju aktywności, jaka ilość. A jakie są pory najlepsze? What are the best times to eat, to have meals? Well, again, that depends on the place, where you live. To zależy od miejsca, gdzie się mieszka, gdzie się żyje. However, there is one guideline for everyone. Jednakże jest jedna zasada dla wszystkich. It's best to finish eating by about 8 o'clock, Najlepiej jest by sundown. przestać jeść o godzinie 8 o zachodzie słońca. And it's best to be in bed before midnight I najlepiej być w łóżku już przed północą, for good health. żeby być zdrowy. Znana jest mi koncepcja 5 elementów do przyrządzania pokarmu, gotowania głównie. Głównie opiera się ona na 2 zasadach. Kolejności dodawania produktów podzielonych na te 5 grup i te 5 grup jest ustawionych w pewnej kolejności. Po drugie, dołączania w odstępach czasu nie mniejszych niż 1, nie większych niż 5 minut. Czy według Pana coś dodać, coś odjąć, coś zmienić? I've heard about this concept of the 5 transformations in cooking, adding things at certain periods of time, certain proportions, and then adding condiments in certain minutes, 2 or 3 or whatever. Is it a true principle? Would you add something here? What is your approach? Z tradycyjnej medycyny chińskiej. Traditional Chinese medicine approach. Approach of the traditional Chinese medicine. What you have to understand, real cooking is first to learn how to make delicious, satisfying, nourishing food. To trzeba zrozumieć, że prawdziwe gotowanie polega na tym, żeby wydało odżywcze, satysfakcjonujące, smaczne jedzenie w rezultacie. That's really the most important thing. I to jest najważniejszą rzeczą. For that, just intuition and your feeling is most important. I do tego najważniejsza jest intuicja i nasze uczucia. Then for certain effects, you can adjust the food this way or that way. Dla pewnych skutków można jedzenie w taki sposób przyrządzać, a innych w inny. And for that, the 5 transformations can be very helpful. I do tego 5 przekształceń może być bardzo pomocnych. However, it's easy to misuse it, or I should say easier to misuse it. Jednakże łatwiej jest źle się posłużyć 5 przekształceniami niż dobrze w gotowaniu. So really my recommendation as far as using in cooking is don't. Tak więc jeśli chodzi o używanie tych 5 przekształceń w gotowaniu, lepiej jest tego nie robić. Unless already you're a wonderful cook. Chyba że jesteś doskonałym kucharzem.
then you can mess around. to wtedy możesz się tym bawić. Because after I started teaching this in London, Zacząłem tego uczyć w Londynie and I saw what many people started to do with it, i zacząłem, że wielu ludzi zaczęło to robić, posługiwać tą metodą. I thought it was my greatest nightmare. Był to mój największy koszmar senny. Because it became so conceptual. Ponieważ to stało się wszystko tak pojęciowe i tak konceptualne. And I started to think I really have to rethink how this is taught. I zacząłem myśleć, muszę to przemyśleć, jak tego uczyć. Once I read a book on palmistry. Raz przeczytałem książkę o czytaniu linii dłoni. And it said the most important thing is you should have one palm and 5 fingers. Sorry? And the book said the most important thing to look for is whether they have a palm and 5 fingers. Napisane było, najważniejsze jest odkryć, czy dana osoba ma dłoń i 5 palców. Książka o chiromancji. Najważniejsze jest to znaleźć. Tego szukać. Yeah, that's really, I think that's the essence. Myślę, że to istota naprawdę. If it appears wonderful and natural, it's fine. Jeżeli ta dłoń wydaje się sympatyczna i wspaniała, to w porządku już. I'd like to thank you very much for coming. Chciałem bardzo wszystkim podziękować za przybycie. Also great to see so many friends again people I've met before. Thank you very Miło much. spotkać znów przyjaciół, których spotkałem przednio. Dziękuję bardzo. See you again. Spotkamy się jeszcze raz.